Witam Was Wojciech Węgrzyński i Tomasz Ostojski, czyli dwóch prowadzących w jednym nowym programie o nazwie Wywiadownia Gospodarcza. Nie jest to przypadek, każdy z nas i wspólnie pracujemy z każdą branżą. Dzięki temu mamy wiele doświadczeń i słyszymy od przedsiębiorców, że chętnie podzielą się własną wiedzą, problemami, przeszkodami, na które napotkali na swojej drodze biznesowej. Powiedzą, jak te przeszkody minęli, jak wyszli z opresji i jak osiągnęli swoje pierwsze sukcesy. Cały program kierujemy do 3 grup odbiorców. Do aktywnych przedsiębiorców, do ludzi zatrudnionych w korporacjach i do młodzieży, młodych osób, studentów, którzy dopiero szukają drogi życiowej. Porozmawiamy z ludźmi biznesu, z przedsiębiorcami, z ludźmi, którzy pracują w korporacji i z młodzieżą, która dorosła i teraz patrzy na swoje młodzieńcze wybory z dłuższej perspektywy. Wszystko po to, żeby odpowiedzieć sobie na nurtujące pytania, rozwiązać lub uniknąć problemów, które możecie napotkać na swojej drodze biznesowej albo pracując po prostu w korporacji. Zapraszamy Was serdecznie do naszego nowego programu pod tytułem Wywiadownia Gospodarcza. Wojtek, zaczęliśmy rozmowę o 3 grupach odbiorców i z tego co wiem, byłeś w każdej z tych 3 grup. I powiedz mi teraz tak, jak to wyglądało u Ciebie w Twojej młodości, jak byłeś studentem? Jakie studia wybrałeś? Czy byłeś zadowolony? Czy w ogóle je skończyłeś? No wiesz co, na pewno to było trochę złośliwe z Twojej strony, ale została mi dalej młodość, zresztą skromnie to widać. Po drugie, faktycznie zacząłem studia inżynierskie informatyki i rzuciłem je w cholerę. Po 3 latach, co prawda. Dlaczego? Bo po prostu nie była to moja bajka. Trochę pracowałem w tym zawodzie i kompletnie się w tym nie odnajdywałem. Czułem, że jestem trochę związany i skrępowany. I może za dużo naoglądałem się filmów amerykańskich, bo ciągnęło mnie absolutnie do biznesu. I dzięki temu poszedłem najpierw w kierunki biznesu międzynarodowego, jeśli chodzi o szkołę, a później skończyłem na zarządzaniu na SGH-u tutaj w Warszawie. A jak było u Ciebie? No ja mogę powiedzieć, że u mnie to wyglądało tak, że poszedłem na studia dziennikarskie, bo zawsze chciałem pisać i z tej perspektywy myślę, że takie studia nawet nie są potrzebne, nie są konieczne. Ja je przerwałem, żeby podjąć pracę i skończyłem później, a mówię, że nie są koniecznie tak niezbędne do tego. Też z tego względu, że część wykładowców rzeczywiście miała szampańskie umysły i byli bardzo inspirujący, a niektórzy troszeczkę niestety nudzili, a w pracy dziennikarskiej czy pisarskiej to jest właśnie takie wykroczenie najtrudniejsze, najgorsze i z tej perspektywy nie byli właśnie dobrymi wzorcami. No ale potem poszedłem już w dorosłym wieku na uczelnię Asbiro, to jest prywatna uczelnia biznesowa, gdzie uczą wyłącznie praktycy. Ludzie, którzy zrobili już duże rzeczy, mieli 1, 2, 5 bankructw i z nich wyszli na przykład. Robią duże biznesy i też niektórzy nawet nie mieli dyplomów akademickich, ale zatrudniali 200 albo 1000 osób. I to uważam, że było bardzo inspirujące i też w dużej mierze ukształtowało mój umysł. I tak sobie myślę, że taki program, jaki my tworzymy, to chyba jest odpowiedź właśnie na zapotrzebowanie takich młodych ludzi, którzy się zastanawiają, co ze sobą zrobić. Absolutnie się z tym zgadzam. Wydaje mi się, że więcej, słuchaj, gada się i rozmawia się na różnych branżowych takich spotkaniach o sukcesach i promuje się tych ludzi, a mało mówi się o tych porażkach, które mają za sobą. I powiem Ci szczerze, że jak ja wybierałem pierwsze studia, które rzuciłem w cholerę i co się tutaj podśmiechujemy, ale de facto jest tak, że ja żałuję, że czegoś takiego nie było, bo gdybym mógł spojrzeć na każdą branżę, na każdy zawód, poznać to od kuchni, zobaczyć, z czym się to je, jak to wygląda, jak ci ludzie żyją, jak zarabiają, co mają, czy są szczęśliwi, czy mogą pogodzić rodzinę z biznesem, czy mają hobby, czy to w jakiś sposób nakręca. I czy to, co widać z zewnątrz, jest takie w środku rzeczywiście. Absolutnie. Słuchaj, nie każdy musi być lekarzem, nie każdy musi być prawnikiem, nie każdy musi mieć swój biznes. Można pracować w korporacji i czuć się spełnionym. Uważam, że każdy z nas szuka czegoś innego, ale najważniejsze jest to, żebyśmy znaleźli to, czego faktycznie szukamy. No i ja, gdybym miał perspektywę taką swoich doświadczeń, które już mam dzisiaj, na pewno byłoby mi łatwiej. I gdybym miał taki program, który próbujemy stworzyć, to wydaje mi się, że on odpowiada na wszystkie te
na wszystkie te kierunki, bo pomaga i przedsiębiorcy odpowiedzieć sobie na nurtujące jakieś problemy, też i branżowe, i jak sobie ludzie I radzili. troszeczkę takie życiowe w ogóle. To jest Dokładnie. program o życiu i biznesie. I właśnie uważam, że osoby, które pracują w korporacji, też znajdą dużo dla siebie, bo albo się utwierdzą, że są w odpowiednim miejscu, albo ich do czegoś zainspirujemy poprzez naszych gości. Młodzież, która wybiera studia, będzie dla nich to doskonała dawka wiedzy, inspiracji, doświadczenia innych ludzi i nie będą musieli popełniać swoich błędów, żeby dojść do pewnego etapu. A przy tym właśnie i w Trenda Group i Ostoja copywritingu obsługujemy różne branże i często spotykamy się z bardzo w ogóle fascynującymi ludźmi, którzy jeszcze na tej scenie takiej biznesowej czy w internecie nie są szerzej znani, A są a ciekawi. zasługują na to. A zasługują z i tą są bardzo pewnością. ciekawi i chciałbym, żeby przyszli do nas i opowiedzieli, jak doszli do tego, z czym się zmierzyli, na czym ten ich sukces i ta droga polegała. A ponieważ patrzą na swoje życie od środka, to mi się wydaje to w ogóle oczywiste, normalne. I ja dopiero jak rozmawiałem z kimś innym, to ten słuchacz, czy taki jak nasz, czy taki słuchacz jak my, może powiedzieć, wow, petarda w ogóle. Tutaj mi się też przypomina, że nasz program ma nazwę Wywiadownia Gospodarcza. Nie ma takiego motto, ale założyciele mają takie motto. Tak. Co najmniej jedno. Ty na pewno masz. Zdaje się, że jakieś złośliwe, więc chętnie posłuchamy. Wiesz co, mam nawet dwa. Jedno to jest takie, które trochę mierzy się z tym i programem, i z różnymi doświadczeniami ludzi i one mi bardzo pasuje, bo to jest akurat Albert Einstein, który mówi, że wszyscy dookoła twierdzą, że jest coś niemożliwe, po czym przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i po prostu to robi. Ale lubię bardzo Henry'ego Forda i ten jest faktycznie złośliwy i to mogłeś ode mnie słyszeć, bo taka jest moja natura. Ale faktycznie Ford twierdził, że najcięższą pracą na świecie jest myślenie i może dlatego tak niewielu ją wykonuje. No rzeczywiście jest tutaj jakiś element Ale czarnego byłeś humoru. trochę przy złośliwy, czym- chciałeś mnie złapać, ale wiem, że masz też swoje motta. Tak, Pochwal się. mam troszeczkę z innych źródeł, bo właśnie medytuję biblijną Księgę Mądrości i w zasadzie mam tylko dwa, nad którymi się dosyć długo zastanawiam. Jedno to jest, żeby czas między ludźmi właśnie mądrymi wydłużać, a czas między głupimi skracać maksymalnie. I drugie jest właśnie z Księgi Przysłów i które brzmi oczywiście tak, myślę, że zachęca też do refleksji, a brzmi tak, że każdy trud przynosi zyski, a próżne gadaniny jedynie stratę. Więc staram się dawać więcej trudu, a mniej rzeczy zapowiadać i o nich mówić. Mam nadzieję, że ten program też będzie pozbawiony takiego próżnego gadania, tylko właśnie będą same konkrety. Super. Myślę, że to jest świetne podsumowanie tego, co powiedziałeś na koniec. I wydaje mi się, że wspólnie obsługujemy każdą branżę i dzięki temu każdą branżę będziemy mogli tutaj pokazać. Więc serdecznie Was wszystkich zapraszamy do tego, żeby subskrybować nasz kanał. Piszcie, kochani, w komentarzach, kogo chcielibyście zobaczyć, z jakimi problemami się mierzycie, a my zaprosimy osoby z tej branży, z konkretnych firm, być może do tego, żeby odpowiedzieć, jak dana firma czy dana osoba poradziłaby sobie z tym problemem, jak by się z nim zmierzyła, a może się właśnie zmierzyła i opowiemy o tym, jak pokonała te przeszkody. Także zapraszamy do komentowania, do zostawiania komentarzy na YouTubie, a my wszystkie te teksty i przeczytamy, postaramy się też do nich odnieść albo słowem, albo czynem, bo może napiszecie kogoś, kogo chcielibyście zobaczyć, a kogo podobno nie da się zaprosić. No zobaczymy, co na to ten Albert Einstein. Zapraszamy Was do oglądania kolejnych odcinków. My już nie będziemy więcej przynudzać, a zobaczycie w następnych odcinkach naszych ciekawych, inspirujących i wyjątkowych gości. Zapraszamy. A my ich poddamy wywiadowni gospodarczej. Może być ciekawy.